pan profesor Maciej Kolarski. Właśnie włączyliśmy nagrywanie, bo nagranie będzie na stronie wydziałowej. Pana profesora Stolarskiego oczywiście nie trzeba przedstawiać. Bardzo zdolny młody badacz, nadal młody, bardzo zdolny, nadal. Tego odzwierciedleniem jest niedawna Nagroda Naukowa Polityki. Pracownik Wydziałowej Katedry Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej. Pan profesor od wielu lat bada kwestie związane z teorią perspektyw czasowych i dzisiaj przedstawi prezentację, która jest rozwinięciem w kierunku własnych pomysłów teoretycznych, jak rozumiem, czyli przedstawi nam, zgaduję, zarys własnej teorii dotyczącej, jak widzimy, temporalnej regulacji emocji. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję bardzo, Wojtku. Bardzo mi miło, że tyle znajomych twarzy tutaj dzisiaj widzę i cieszę się, że pojawiliście się Państwo i mam wielką przyjemność i radość z tego, że mogę podzielić się wynikami dociekań badawczych, też pewnej refleksji koncepcyjnej, która jest owocem ostatnich kilku, nie wiem, chyba jeszcze nie kilkunastu, ale pewnie około 10 lat moich prac badawczych. Tyle, wydaje mi się, w zeszłym roku upłynęło 10 lat od pierwszej mojej publikacji z zakresu perspektyw czasowych, więc myślę, że pierwsze badania to będzie już 12-13 lat temu. Zacznę od takiego pytania, które często pojawia się w kontekście właśnie zjawiska perspektyw czasowych. Otóż prymatolodzy, badacze, którzy zajmują się zagadnieniem podobieństw i różnic pomiędzy różnymi gatunkami istot żywych, najczęściej to są podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu psychicznym, poznawczym pomiędzy ludźmi a innymi naczelnymi, pomiędzy ludźmi a innymi gatunkami ssaków, rzadziej bardziej prostymi organizmami żywymi. Bardzo często w dociekaniach badawczych prymatologów pojawia się to pytanie, co tak naprawdę czyni gatunek ludzki wyjątkowym, co sprawia, że jesteśmy inni, że czujemy się inni. Znaczy, być może jest to fałszywe poczucie wyjątkowości, ale jednak nie da się ukryć, że pewne charakterystyki wyróżniają Homo sapiens od innych organizmów żywych. I to pytanie wcale nie jest takie proste, bo wiele z takich bastionów, pozornych bastionów Homo sapiens, które wydawało się, że co do których badacze przez wiele lat mieli przekonanie, że czynią nas unikalnymi, takich jak język czy empatia, okazało się, że to nie jest absolutnie coś, co dotyczy tylko nas, co dotyczy tylko Homo sapiens. I tak naprawdę kolejne bastiony, kiedy czyta się pracę prymatologów, badaczy zajmujących się właśnie przede wszystkim naczelnymi, padały. W sensie tutaj okazywało się, że naprawdę bardzo złożone mechanizmy związane z empatią, tutaj przykłady tych słynnych szympansów i goryli uczonych mowy ludzkiej pokazywały, że one są zdolne do niezwykłej wręcz decentracji, przyjmowania perspektywy, współodczuwania z człowiekiem również, nie tylko z przedstawicielami własnego gatunku. Jeżeli chodzi o język, to też były w stanie nauczyć się wręcz w niezwykłym zakresie, tak kilkuset słów, to badania nad na przykład, nie wiem, nastolatkami w angielskich dzielnicach partowych pokazują, że oni mają mniejszy zasób słownictwa takiego aktywnie używanego niż miały te goryle i szympansy. Więc generalnie język też nie jest absolutnie zjawiskiem unikalnym i prawdopodobnie i tutaj do takiego wniosku dochodzi wielu badaczy, chociaż to nadal jest przedmiotem dyskusji i kontrowersji, odpowiedzią na to pytanie jest właśnie zdolność do wykonywania mentalnych podróży w czasie, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o inne funkcje poznawcze, to jak za chwilę Państwu pokażę, być może znacie ten film, to jest film dotyczący szympansów z takiego wielkiego laboratorium prymatologicznego prowadzonego przez słynnego japońskiego badacza Tetsuro Matsuzawa i być może niektórzy z Państwa pamiętają, on był u nas na wydziale, przypuszczam, że około 10-12 lat temu. I wtedy na pytanie właśnie dotyczące
zadane na koniec tego wykładu przez Maćka Trojana jeszcze wtedy. No to w takim razie what is uniquely human? Matsuzawa odpowiedział, że no w świetle jego badań tak naprawdę niewiele rzeczy jest uniquely human, wręcz w przypadku niektórych szympansy zdecydowanie nas przewyższają i tutaj jako przykład Matsuzawa wskazał, dlaczego mi się nie chce włączyć to wideo. O. Widzimy tutaj szympansa, który ma za zadanie po naciśnięciu guzika wskazać liczby zakryte już takimi maskami od 1 do 9. Zwróćcie Państwo uwagę, że te szympansy robią to właściwie bez pudła i robią to w takim tempie, które w świetle badań Matsuzawy jest nieosiągalne dla człowieka. Oni próbowali na Uniwersytecie w Kyoto wyszkolić ludzi do podobnego poziomu wykonania i to byli najzdolniejsi studenci. Jak wiemy, Japonia jest krajem o ponadprzeciętnym poziomie inteligencji, takiej średniej. To byli jedni z najzdolniejszych studentów wybieranych specjalnie do tych badań z Uniwersytetu w Kyoto, który jest chyba bodajże parę lat temu był 13. uniwersytetem w rankingu światowym, więc był jednym z najlepszych nieamerykańskich. I poziom zbliżony do szympansów ludzie byli w stanie osiągnąć, ale tylko w przypadku liczb od 1 do 5. Tutaj widzimy szympansa, który się na chwilę rozproszył. Wydaje się, że mógłby nie pamiętać tych liczb, bo coś go zajęło, ale jednocześnie on doskonale podtrzymał kolejność liczb i wykonał zadanie poprawnie. Także jak widać, takie proste mechanizmy uwagowe związane z pamięcią roboczą, takim prostym przetwarzaniem, to jest coś, co tak naprawdę niektóre inne gatunki mają dużo lepiej rozwinięte niż my. To co zatem czyni nas wyjątkowymi? No Matsuzawa na to pytanie Maćka Trojana wtedy odpowiedział, jego zdaniem to jest future forecasting, czyli właśnie zdolność do wykonywania mentalnych podróży w czasie przede wszystkim związanych z przyszłością, czyli z planowaniem, z generowaniem możliwych scenariuszy przyszłych wydarzeń. To są zjawiska poznawcze bazujące przede wszystkim na pamięci epizodycznej. Zresztą jeżeli chodzi o angażowanie struktur mózgowych, to są dokładnie te same struktury aktywne, kiedy dokonujemy tych przyszłościowych mentalnych podróży w czasie, co wtedy, kiedy wracamy z użyciem naszej pamięci do wydarzeń przeszłych, minionych z naszej przeszłości. I tutaj wielu prymatologów wskazuje na to, że to właśnie zdolność do wykonywania mentalnych podróży w czasie jest tym, co nas wyróżnia. Być może niektóre gatunki potrafią w dość wąskim zakresie antycypować przyszłe wydarzenia, ale na pewno nie ma danych, które wskazywałyby na to, że mogą tworzyć takie scenariusze alternatywne. Co będzie, jeżeli zrobię tak, a co będzie, jeżeli zrobię inaczej, i nie mają zdolności do kreowania tego, co Hazel Markus, znana Państwu przede wszystkim pewnie z badań nad indywidualizmem i kolektywizmem, w swojej koncepcji possible self, czyli możliwych ja, wskazała jako właśnie taki jeden z najważniejszych mechanizmów samoregulacyjnych, czyli te możliwe ja, które dają nam taką przestrzeń motywacyjną, dają nam możliwość wyjścia poza tu i teraz, wykreowania poznawczego takiego punktu docelowego, wizji siebie. To często wykorzystywane w coachingu, takie ćwiczenie ja za 5 lat, kim chciałbyś być za 5 lat. Właśnie to robimy i to jest bardzo często nieświadomie, my wykorzystujemy taki mechanizm jako sposób na kreowanie i tworzenie motywacji, tak, generowanie motywacji do zmiany, do działania w określonym kierunku, wybranym przez nas w oparciu o złożony dość proces poznawczy, decyzyjny. Oprócz tego, że my się różnimy w tym kontekście poznawczym od innych gatunków, właśnie w tym kontekście temporalno-poznawczym, od innych gatunków istot żywych, to oczywiście możemy tutaj mówić również o istotnych różnicach indywidualnych. I także ludzie się różnią też między sobą w zakresie funkcjonowania poznawczo-temporalnego, w zakresie zdolności, może nie tyle zdolności, ile właściwie wykorzystywania tej zdolności do mentalnego podróżowania w czasie.
to już nie są różnice jakościowe, tylko raczej ilościowe, ale te różnice ilościowe decydują w dużym stopniu o zróżnicowaniu w sposobach funkcjonowania, w jakości funkcjonowania zarówno jednostek, całych grup społecznych i być może nawet społeczeństw. Są badania pokazujące, że właśnie perspektywy czasowe mogą na przykład być jednym z mechanizmów wyjaśniających rozbieżności na przykład społeczno-ekonomiczne, chociażby pomiędzy południowymi a północnymi Włochami, gdzie południowe Włochy są bardzo teraźniejszo zorientowane, a północne zdecydowanie bardziej przyszłościowe. Zatem, jeżeli mówimy o mentalnej podróży w czasie i o psychologii temporalnej, to warto byłoby się zastanowić w ogóle, z jakim my procesem i zjawiskiem mamy tutaj do czynienia. No generalnie sam konstrukt, samo słowo czas i samo zjawisko czasu jest czymś, co wydaje się bardzo oczywiste i co nas otacza, pojęcie, którym posługujemy się na co dzień nieustannie, a z drugiej strony, kiedy mielibyśmy zdefiniować, czy odpowiedzieć na pytanie, czym jest czas, to wcale nie jest to takie oczywiste. Problemy miał z tym już święty Augustyn, który w wyznaniach napisał właśnie, że czym jest czas, no jeżeli nikt mnie nie pyta, to wiem, a jeżeli pytającemu musimy wytłumaczyć, to nie wiem. I to jest bardzo dobrze oddaje ten fenomen czasu, tak? Czyli generalnie tutaj Augustyn fajnie to rozwija, on mówi, z przekonaniem mówię, że gdyby nic nie przemijało, to nie byłoby przeszłości. Gdyby nic nie przychodziło nowego, nie byłoby przyszłości. Ale w jaki sposób przyszłość i przeszłość mogą istnieć, skoro przyszłości jeszcze nie ma, a przeszłości już nie ma, tak? No i tutaj generalnie Augustyn dochodzi, kontynuując, on w wyznaniach jakby zwraca się nieustannie do Boga, zadaje pytanie, co w takim razie mierzę, skoro mierzę okres, który jest dłuższy albo krótszy, tak? On mówi, że jasne, że mierzy czas, no ale nie mierzy przyszłości, jej nie ma, teraźniejszości też nie mierzy, bo ona jeszcze nie trwa, tylko jest punktem w czasie. Przeszłości nie mierzy, bo już jej nie ma, cóż, więc mierzę. I tutaj dochodzimy do konkluzji generalnie, że Augustyn stwierdza, że no czym jest czas, że stwierdza, że czas jest rozciągłością. Czego rozciągłością? Nie wiem, zastanawiam się, czy czas nie jest rozciągłością samego umysłu. I to jest moim zdaniem doskonała konkluzja, świetna obserwacja. I też pięknie to się wpisuje w to, co o czasie mówił Einstein, tak? Że czas jest iluzją tak naprawdę. I on istnieje tylko i wyłącznie w naszym umyśle, że poza umysłem człowieka nie ma czegoś takiego jak czas. Tak, jest zmiana, ale nie ma czasu jako takiego. Czas jest zjawiskiem ściśle związanym z podmiotem poznającym. Tylko u podmiotu poznającego, który ma poczucie ciągłości, który ma poczucie tego, że coś już było, ale to byłem już ja i prawdopodobnie jeszcze będzie coś i to będzie dotyczyło mnie, pojawia się ten fenomen subiektywnego odczucia czasu. I to nie jest wyłącznie zjawisko, które daje nam poczucie tożsamości czy jakiejś ciągłości w czasie, tak? Tylko to jest zjawisko, które ma bardzo duże znaczenie samoregulacyjne. I tutaj dochodzimy do prac Kurta Lewina, który w swojej koncepcji pola psychologicznego, rzadko się o tym mówi, a Lewin bardzo duże znaczenie przykładał do perspektyw czasowych i do temporalności. On generalnie wskazywał na to, że perspektywa czasowa rozumiał jako taki ogół tych percepcji czy spostrzeżeń dotyczących psychologicznej przyszłości i przeszłości jednostki istniejących w danym momencie. Czyli on generalnie mówił, że perspektywa czasowa to jest to z naszej przyszłości i przeszłości, co w danym momencie jesteśmy w stanie sobie jakoś uświadomić, co wchodzi w jakiś obszar aktywnego przetwarzania w pamięci roboczej i tym samym staje się częścią naszego pola psychologicznego. I jakby wczytać się w Lewina, no to on wskazywał na to, że generalnie perspektywa czasowa im szersza, ona się z wiekiem oczywiście rozwija, kiedy stajemy się coraz starsi, to po pierwsze poszerza się nasza psychologiczna przeszłość, no bo nabywamy doświadczenia, coraz więcej wydarzeń w naszej pamięci epizodycznej jest zapisanych, ale jednocześnie uczymy się dokonywać tych mentalnych symulacji przyszłości i wychodzimy w przyszłość poza ten punkt tu i teraz, tak? I w tym momencie, jeżeli jesteśmy w stanie sobie uświadomić pewne wydarzenia z przeszłości lub antycypować pewne wydarzenia z przeszłości, to poszerza się nasze pole psychologiczne. Jak wiemy, w teorii pola psychologicznego zachowanie jest tak naprawdę wypadkową takiego rachunku wektorowego, tak różnych sił, które na jednostkę oddziałują. I teraz jeżeli my ograniczamy się poznawczo do tego, co spostrzegamy w danym momencie czy w danej sytuacji, to nasze zachowanie jest de facto wypadkową tych czynników sytuacyjnych. Czyli nasze zachowanie jest reaktywne w
100%, bo jest dyktowane tylko i wyłącznie tym, no co niesie ze sobą sytuację, no i ewentualnie jakimiś reakcjami takimi uwarunkowanymi, na które, tak, czyli jakimiś automatyzmami, które gdzieś tam wytworzyliśmy sobie w przeszłości, ale działamy na poziomie automatyzmu, bo nie uświadamiamy sobie ich, to nie jest świadome przetwarzanie, to automatyczne. Natomiast jeżeli my poszerzamy poznawczo perspektywę czasową, znaczy wychodzimy poza ten moment tu i teraz i dokonujemy pewnej antycypacji przyszłości, tak, wyobrażamy sobie, ok, mam przed sobą trzeciego pączka, ale jak będę taki jadł te pączki, to pewnie i wyjdę poza to, mogę sobie uświadomić, że ok, będzie mi wieczorem bolał brzuch, tak, na przykład. Albo kolejne, jeżeli będę jadł codziennie te pączki, no to potem będę miał bardzo duży problem, żeby zrzucić te nadmiarowe kilogramy. Jeżeli ja sobie wyobrażę ten stan docelowy, za na przykład, nie wiem, dzisiaj wieczorem, jeżeli będę się gorzej czuł, tak, czy wypiję jeszcze jedno piwo, czy nie, jakie będą tego konsekwencje, to mogę zmienić to działanie, czyli pojawia się w tym rachunku wektorowym sił w naszym polu psychologicznym nowa siła, która pochodzi od antycypacji wydarzeń przyszłych. Tak? Mogą pojawiać się też siły, które pochodzą od przypomnienia sobie wydarzeń z przeszłości, tak? Na przykład uczenie się na własnych błędach. Nie? I to też są nowe wektory w tym polu sił psychicznych, w polu psychologicznym, tak? I polu sił, które wpływają na nasze zachowanie. I w tym sensie zachowanie jednostki, jego działanie, emocje, postawy w danym momencie zależą nad ogółem perspektywy czasowej, która w danym momencie jest, można było powiedzieć, aktywny. Tak, Lewin perspektywę czasową generalnie mocno traktował jako takie zjawisko typu stan, tak jakby, tak? Ale mówił też o tym, że istnieją pewne zmiany takie bardziej na poziomie cechy, w sensie ta perspektywa czasowa się poszerza, no i jako charakterystyka staje się bardziej dostępna poznawczo jednostce. Więc perspektywę czasową tym samym możemy rozumieć dwojako. Z jednej strony jako rodzaj procesu poznawczego, tak, który nieustannie alokuje zasoby poznawcze między przetwarzaniem tego tu i teraz, czyli naszej aktualnej sytuacji, pomiędzy przyszłością, czyli antycypacją tego, co może się wydarzyć, i przeszłością, czyli wracaniem, przywoływaniem wydarzeń z przeszłości. Zimbardo i Boyd w swojej teorii perspektyw czasowych, oni podkreślają, że ten proces jest często nieuświadamiany i tak rzeczywiście w ogóle z czasem tak jest. To nie tylko perspektywa czasowa, w ogóle był upływ czasu, to, że my jesteśmy czasowi, że następuje zmiana, to jest coś, co nam się wymyka naszemu świadomemu przetwarzaniu, bo to jest jak powietrze. My w tym jesteśmy, to jest nam chronicznie dostępne. Nie? I my bardzo często również w obszarze perspektyw czasowych działamy tak automatycznie, w sensie jak zaczynamy rozmawiać o, nie wiem, projektowaniu grantu, no to automatycznie odnosimy się do horyzontu przyszłego. Jak spotykamy się na 20-leciu matury, które mnie niedługo właśnie czeka, to wspominamy, pewnie aktywuje nam się horyzont przeszłościowy, tak? Ale generalnie możemy też to robić świadomie. My możemy zwracać uwagę świadomie, koncentrować się na przyszłości. Robimy tak często w terapii, psychoterapii. Możemy tak robić sami, kiedy na przykład tworzymy jakieś plany działań, jeżeli chodzi o horyzont przyszłościowy lub zastanawiamy się nad własnym życiem. Tak, to w późniejszych okresach rozwojowych to jest częściej pojawiająca się sytuacja, kiedy zastanawiamy się nad tym, jak wyglądało nasze życie, co już udało nam się osiągnąć, czego jeszcze albo wcale nie uda nam się zrobić. Natomiast perspektywa czasowa też może być ujmowana jako pewien wymiar dyspozycyjny, quasi-osobowościowy. To jest zjawisko, które jest bliskie osobowości też poniekąd, tak? Mamy teraz w recenzjach artykuł z panem profesorem Zawadzkim i z większą ekipą tutaj badaczy, gdzie pokazujemy, że generalnie te wskaźniki odziedziczalności dla tych tendencji do przyjmowania poszczególnych perspektyw czasowych, czyli tych wymiarów, czyli tych sposobów koncentracji na przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości, to odziedziczalność jest bardzo zbliżona do cech osobowości, wręcz może być nawet w niektórych przypadkach wyższa. Ale od tego wątku nie będę rozwijał, bo on nie jest dzisiaj kluczowy. Pozostając pod wpływem tychże dyspozycji pewnych temperamentalnych, pewnych dyspozycji intelektualnych, ale również środowiskowych, jednostka rozwija u siebie, tak, pewną względnie trwałą taką tendencję do, można powiedzieć, używania, tak, korzystania z poszczególnych horyzontów czasowych. Oprócz tego, czyli przyszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Tak, jedni z nas częściej na przykład o tej przeszłości czy przyszłości myślą, inni rzadziej. Oprócz tego w stosunku do przeszłości lub przyszłości możemy mieć
rozmaite postawy, czy też możemy się koncentrować na pewnych aspektach przyszłości lub przeszłości lub teraźniejszości. Na przykład, jeżeli chodzi o przyszłość, możemy koncentrować się na szansach, i to bardziej wtedy ta przyszłość ma charakter taki pozytywny, związany z nadzieją, z koncentracją na możliwościach lub na zagrożeniach, i wtedy ta przyszłość ma charakter taki bardziej nasycony lękiem, oparty koncentrujący się na zagrożeniach, tak, i tym, co niepożądane, na tym, czego chcemy uniknąć. Tak? To Hazel Markus, też mówiąc o możliwych ja, mówi o tych ja pożądanych i tych ja, których unikamy. I tutaj taki podział jest również widoczny w teorii perspektyw czasowych. W tejże teorii Zimbardo i Boyd, którzy są twórcami modelu, którego ja najczęściej używałem w swoich pracach badawczych, który to model jest niedoskonały, samo narzędzie jest słabe i coraz bardziej widzę, że już naprawdę nadchodzi czas do tego, żeby zaproponować tutaj coś zupełnie nowego i nawet podjęliśmy już wstępnie taką inicjatywę z badaczami z Wielkiej Brytanii. Prawdopodobnie rozpoczniemy takie prace nad nowym narzędziem do badania perspektyw czasowych, no ale jakby poruszając się w ramach tej koncepcji klasycznej, no to oni wyróżnili 5 takich wymiarów bazowo. To jest przeszłość pozytywna i koncentracja na przeszłości pozytywnej, ona się wyraża chociażby w tym, że my jesteśmy tacy pełni nostalgii, lubimy wracać do przeszłości, to były stare, dobre czasy, tak, i często się do nich odnosimy, jakby wracamy z takim sentymentem i to jest też charakterystyka, która wiąże się też w pewnym stopniu z takim uspołecznieniem. My często osoby, które są przeszłościowo pozytywne lubią spędzać czas z innymi ludźmi, są odrobinę bardziej ekstrawertywne też. To jest taka cecha generalnie i wydaje się, że w ogóle przeszłość pozytywna ma charakter, może mieć charakter regulacyjny, inteligentni emocjonalnie są. Maćku, przepraszam cię na chwilę, bo tnie strasznie dźwięk. Może, wiesz co, to chyba coś po twojej stronie jest. Jakbyś mógł może kamerę wyłączyć, wiesz, to może będzie lepiej. Tak, no tutaj myślę, że może się poprawi jakoś, bo zacina to drugie słowo. Okej. Mam nadzieję, że będzie. Specjalnie nadaję z wydziału, żeby było dobre łącze. Czy mnie słychać? Słychać dobrze. Słychać, okej, dobrze, to super. Bo mi gdzieś zniknęła ta ikonka z kamerą, ale ten jest. I tak, jeżeli chodzi o przeszłość, to jest jeden z wymiarów koncentracji na przeszłości. Drugi z tychże wymiarów to przeszłość negatywna, związana z rozpamiętywaniem trudnych doświadczeń, traum. Oczywiście te rzeczywiste traumy doświadczone w przeszłości mogą nasilać skłonność do koncentracji na tejże perspektywie. No, klasycznym przykładem jest tutaj PTSD, w którym my mamy bardzo mocno nasiloną skłonność do koncentracji na przeszłości negatywnej. W PTSD to jest zazwyczaj wspomnienia okołotraumatyczne, tak? Czyli mamy bardzo wyraźną skłonność do tego, że to wydarzenie traumatyczne staje się takim atraktorem poznawczym, do którego cały czas myśli wracają. I myślę, że sytuacja, w której rozwija się PTSD, jest takim skrajnym przykładem tego, w jaki sposób przeszłość negatywna działa. To takie myśli, które ściągają nasz strumień świadomości, tak jakby James powiedział, tak? Czyli nasz strumień przetwarzania uwagowego na to, co było w przeszłości, to, co było nieprzyjemne, negatywne. Kolejnym wymiarem jest teraźniejszość fatalistyczna, związana z wyuczoną bezradnością, z takim poczuciem bycia tu i teraz, ale tylko dlatego, że ja nie mam właściwie kontroli nad niczym. Charakterystycznym takim profilem osobowościowym związanym z teraźniejszością fatalistyczną jest ta cecha zewnętrznego umiejscowienia kontroli. Mamy teraźniejszość hedonistyczną, która wyraża się w koncentracji tak naprawdę nawet nie tyle na momencie, na chwili obecnej, ile na takim bardzo krótkoterminowym przetwarzaniu i dążenia do jak najszybszej, natychmiastowej gratyfikacji, do maksymalizacji przyjemności. Czyli to nie jest tak naprawdę perspektywa takiego uważnego skoncentrowania na teraźniejszości. Ja w ogóle się zastanawiam, czy teraźniejszość hedonistyczna to jest wymiar, który powinien być określany mianem teraźniejszości, bo hedoniści tak naprawdę niekoniecznie są skoncentrowani na doświadczaniu, ile na dążeniu do tego, żeby było im przyjemnie. Czyli to jest charakterystyka, która wychodzi nieco w przyszłość. Ale nie będę teraz tego wątku krytyki teraźniejszości hedonistycznej rozwijał. No jest to na pewno krótkoterminowa perspektywa czasowa, nie wychodząca poza
tak hedonistycznie rozumiany dzień dzisiejszy i w oryginalnym modelu Zimbardo był jeszcze wymiar przyszłości, który potem badacze zastąpili, teraz właściwie zdecydowana większość badaczy korzysta z szerszego spektrum perspektyw czasowych z przyszłością pozytywną i negatywną. Tak jak wspomniałem, pozytywna jest związana z nadzieją, z mechanizmami takimi motywacyjno-dążeniowymi, a przyszłość negatywna z mechanizmami lękowymi, z obawami, z unikaniem zagrożenia, z dążeniem do tego, żeby to jest też wymiar motywacyjny jak najbardziej, tylko tutaj mówimy o motywacji unikowej. To jest taki spektrum 6 wymiarów. Ostatnio również pojawia się wątek, często dyskutowany jest wątek konieczności uzupełnienia tego spektrum wymiarów o wymiar teraźniejszości eudaimonistycznej, bo w tym klasycznym modelu Zimbardo i Boyda brakuje ewidentnie pozytywnego sposobu koncentrowania się na chwili obecnej, a przecież doskonale znamy z psychologii chociażby takie zjawiska czy fenomeny jak mindfulness, jak uważność, która przecież jest ewidentnie sposobem koncentracji na teraźniejszości i w żadnej mierze nie zamyka się w tych wymiarach teraźniejszości hedonistycznej i fatalistycznej. I pojawiły się nawet takie skale, które gdzieś tam perspektywę tą teraźniejszą, prezentystyczną uzupełniają właśnie o ten wymiar eudaimonistyczny. Eudaimonizm to pojęcie pewnie znane wszystkim, którzy gdzieś mieli coś wspólnego z psychologią pozytywną. To jest jakby podejście do szczęścia, które wskazuje na to, że szczęście przejawia się w takim życiu zaangażowanym, w życiu wartościowym, gdzie jesteśmy świadomi właśnie własnych mocnych stron, własnych cnót i te cnoty, tak w rozumieniu mocne strony, tak w rozumieniu takim, jak rozumie Martin Seligman, je realizujemy w życiu. I jednym ze sposobów właśnie na realizację tych cnót są stany, które można określić mianem flow i mindfulness i one się zawierają w tym podejściu, w ujęciu, które jakby wskazuje na istnienie jeszcze wymiaru teraźniejszości eudaimonistycznej. Jeżeli chodzi o sposób, w jaki te perspektywy działają, wpływają na zachowanie, no to my generalnie na zachowanie, tak jak to już podkreślał Lewin, o czym wspominałem, wpływa stan perspektyw czasowych. W sensie to nie jest tak, że te cechy, to jak ze wszystkimi cechami, cechy nie działają same w sobie, one się w zachowaniu przejawiają, a jeżeli chodzi o wpływ perspektyw czasowych, no to osoby o na przykład wysokim nasileniu perspektywy przyszłościowej cechują się chociażby większą spójnością między intencjami a realnym zachowaniem, ponieważ one częściej aktywują jakby poznawczo perspektywę czasową, tą koncentrację na przyszłości jako stan, tak? Czyli u nich regularnie jest odwiedzana ta perspektywa czasowa, można byłoby powiedzieć. I zachowanie jest w tym ujęciu takim naszego modelu, który zaproponowaliśmy w takim tekście opublikowanym w Sage Handbook of Personality and Individual Differences 4 lata temu już, właśnie wskazujemy na to, że cechy działają za pośrednictwem aktywowania stanów, koncentracji na danym horyzoncie czasowym, no i oczywiście ten stan jest też pod wpływem sytuacji, że w pewnych sytuacjach koncentracja na przeszłości lub przyszłości jest bardziej prawdopodobna. Osoby o określonych cechach też aktywnie wybierają środowisko i za pośrednictwem też tak jakby pośrednio poprzez środowisko może się dokonywać jakby wzmocnienie tej aktywacji stanu określonej koncentracji na horyzoncie czasowym. I tak na przykład osoby wysoko teraźniejszo-hedonistyczne częściej chodzą na imprezy, w związku z tym częściej nie tylko aktywują tą skłonność do koncentracji na hedonistycznych aspektach teraźniejszości ze względu na ich dyspozycję jako cechę, ale przez to też środowisko, w którym częściej przebywają, następuje takie zwrotne wzmocnienie aktywacji tego stanu. Tak? No i potem to wpływa na zachowanie. Tak wygląda taki podstawowy model, który właśnie zaraz pokaże, jak możemy rozszerzyć, jeżeli chodzi o taki mechanizm świadomej samoregulacji. Zanim przejdę do tego rozszerzenia, to jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że w ogóle same perspektywy czasowe w sobie wiążą się, jakby zawierają w sobie treściowo bardzo wyraźnie różne stany afektywne, emocje lub stany okołoemocjonalne. Tak, przeszłość negatywna
na przykład taki jak smutek, czy żal, czy wstyd, obniżony nastrój. W przyszłości pozytywnej możemy mówić na przykład o nadziei, w przeszłości pozytywnej o dumie i radości, o ogólnie podwyższonym nastroju. W ogóle samo wracanie do przeszłych wydarzeń może być sposobem na podwyższenie nastroju. W teraźniejszości hedonistycznej, w świetle badań, które prowadziliśmy chociażby z Marcinem Zajękowskim, kryje się ewidentny ładunek takiej agresywności i gniewu. W fatalistycznej frustracja z kolei, w teraźniejszości eudaimonistycznej ewidentnie mamy skłonność do doświadczenia pozytywnego afektu dzięki uważności. W przyszłości pozytywnej doświadczenia związane z nadzieją i z takim podwyższonym poziomem tego, co Gerald Matthews nazwałby pobudzeniem energetycznym, który jest tak naprawdę takim nastrojowo-afektywnym komponentem motywacji. No i w przyszłości negatywnej to motywacja lękowa. Jak pokazaliśmy z Geraldem Matthewsem w co najmniej 2 naszych artykułach czy tekstach, perspektywa czasowa może stanowić jeden z mechanizmów regulacji emocji, to znaczy koncentracja, jakby aktywacja określonego horyzontu czasowego sama w sobie może prowadzić do wzbudzenia czy zwiększenia prawdopodobieństwa doświadczenia określonych emocji, chociażby takich jak te, które tutaj wymieniłem na slajdzie. I ta konstatacja była dla nas takim punktem wyjścia do tego, żeby zacząć myśleć o perspektywie czasowej jako de facto mechanizmie samoregulacji. Perspektywa czasowa była opisywana jako mechanizm generowania motywacji, ale rzadko zwracano uwagę na to, że tak naprawdę może tu chodzić o mechanizm tak naprawdę bardzo szeroko rozumianej regulacji emocji. I kiedy przyjrzymy się chociażby pracom Jamesa Grossa, który jeżeli chodzi o regulację emocji chyba jest jednym jego podejście jest jednym z najbardziej znanych podejść w obszarze badań nad regulacją emocji, to kiedy zauważymy, co znaczą poszczególne, wyróżnione przez Grossa w jego procesualnym modelu regulacji emocji, te komponenty czy etapy regulacji emocji, to zauważymy, że tak naprawdę mnóstwo tutaj jest perspektyw czasowych. Gross, kiedy mówi o regulacji emocji, no to on wskazuje na kilka takich podstawowych grup tych metod samoregulacji. Wskazuje na to, że możemy zaczyna się wszystko od selekcji sytuacji, czyli wybrania w ogóle sytuacji, która może wzbudzać w nas emocje albo jej unikania. I tutaj, kiedy się przyjrzymy temu, jakie zachowania wskazują na takie samoregulację przez selekcję sytuacji, no to sam Gross pisze, że na przykład forecast accuracy, czyli dokładność przewidywania przyszłości i związany z tym świadomy wybór, świadoma selekcja sytuacji, coping unikowy, tak? Czyli też tu można powiedzieć, że to jest pewien przejaw przyszłości negatywnej, to są sposoby na wybór sytuacji, które prowadzą do wzbudzenia określonych emocji, a uniknięcia innych emocji. Dalej mamy selekcję, modyfikację sytuacji. Tutaj być może perspektywy czasowe nie są tak istotne, ale też mając świadomość tego w oparciu o analizę przeszłych doświadczeń, czyli de facto korzystanie z pamięci epizodycznej, czyli wracanie do przeszłości pozytywnej i przeszłości negatywnej, my możemy świadomie już modyfikować sytuację w oparciu o przeszłe doświadczenia. Dalej możemy dokonywać pewnej alokacji zasobów uwagowych i tutaj chociażby wprost pośród różnych mechanizmów Gross zwraca uwagę, że uważność, czyli mindfulness już wspomniany, czyli jedna z takich tych form teraźniejszej, adaptacyjnych form teraźniejszej prezentystycznej orientacji jest mechanizmem, który leży u podstaw, tak naprawdę, który jest jakby osią tego rodzaju samoregulacji. No i wreszcie mamy zmianę poznawczą, czyli to tutaj, co Gross określa mianem powtórnej oceny poznawczej. I generalnie do tego absolutnie, żeby dokonać powtórnej oceny poznawczej, czyli tego słynnego grossowskiego reappraisal, niezbędne jest wyjście poza tu i teraz, bo jeżeli będziemy jakby bazować tylko i wyłącznie
na percepcji obecnej sytuacji, czy na przykład, nie wiem, koncentrować się na całej frustracji wynikającej z tego, że na przykład stoję w kolejce w supermarkecie i, nie wiem, komuś przede mną zacięła się kasa, jak, nie wiem, obok mnie stoi pani z dzieckiem, które krzyczy strasznie głośno i potrąca i zrzuca z półek jakieś, nie wiem, batoniki i generalnie czuje się coraz bardziej sfrustrowany, to w tym momencie żadna samoregulacja nie zajdzie. Natomiast jeżeli ja będę w stanie wykroczyć, korzystając z tego, co Lewin określał mianem poszerzenia pola psychologicznego, właśnie o ten aspekt temporalny, wykroczyć poza tu i teraz, to będzie możliwa ta poznawcza zmiana, jakby podważenie tej automatycznej, pierwotnej oceny poznawczej, wyjście poza tu i teraz sytuacyjne i regulacje w oparciu o punkty odniesienia z przeszłości lub przyszłości. No i potem zostaje jeszcze oprócz tego zostają mechanizmy związane z tłumieniem emocji tak naprawdę, bo response modulation to są wszystkie te mechanizmy, które Gross potem wrzuca do tego worka z określeniem właśnie tłumienia, tak, suppression, czyli to generalnie chodzi o hamowanie reakcji. To jest taki mechanizm, który jest ewidentnie nieadaptacyjny, regulacyjny, a który jest ewidentnie mechanizmem jakby bazującym tylko i wyłącznie na teraźniejszości, czyli ja nic nie zmieniam, nie wychodzę poznawczo poza daną chwilę czy dany moment, tylko opieram samoregulację na bieżących wydarzeniach. I jakby w tym kontekście, kiedy spojrzymy na to, co wynika z modelu grossowskiego i odniesienia go do koncepcji perspektyw czasowych, to kiedy uświadomimy sobie ten jeden z najważniejszych konstruktów proponowanych przez Zimbardo i Boyda, którym jest tak zwana zrównoważona perspektywa czasowa, która określa zdolność do przełączania się jakby poznawczego pomiędzy poszczególnymi perspektywami w celu dostosowania się do wymogów sytuacji, to widzimy, że tak naprawdę zrównoważona perspektywa czasowa jest w pewnym sensie mechanizmem, to przełączanie się w celu dostosowania się do sytuacji, w celu reinterpretacji bieżącej sytuacji, w celu dokonania pewnej zmiany perspektywy, która ma prowadzić do dostosowania czy adaptacji, no to dochodzimy do wniosku, że perspektywa czasowa właśnie w takim ujęciu zrównoważenia temporalnego, czyli pewnej plastyczności poznawczej, która wykorzystuje dostępne nam horyzonty czasowe, jest mechanizmem samoregulacji. I tutaj z badań, które prowadzimy nad perspektywami czasowymi już od wielu lat, no to wiemy chociażby, że rzeczywiście osoby ze zrównoważoną perspektywą czasową cechują się zdecydowanie wyższym poziomem dobrostanu. Tutaj ta współzmienność z poziomem dobrostanu przekracza nawet 40% wariancji. Oczywiście tutaj ta zależność nie jest wcale taka prosta i ostatnio prowadziłem takie analizy podłużne, które wskazują, że tu możemy mieć do czynienia w ogóle z takim mechanizmem sprzężenia zwrotnego, że osoby szczęśliwsze jakby optymalizują sobie tą perspektywę czasową. Ona się równoważy, ale też ewidentnie wynika z badań podłużnych, które prowadziłem, że osoby, które wykształcą u siebie zrównoważoną perspektywę czasową, stają się z czasem szczęśliwsze, więc mamy do czynienia prawdopodobnie z takim pozytywnym sprzężeniem zwrotnym. I faktycznie jest tak, że ta współobecność różnych perspektyw czasowych może prowadzić ewidentnie do takich emocjonalnych benefitów. Tutaj już z dość starego naszego artykułu, bo sprzed 8 lat, taki wynik, który bardzo moim zdaniem jest dobrym obrazem tego, jak poszerzenie horyzontu czasowego o wymiar przyszłościowy może prowadzić do konkretnych zysków emocjonalnych. Tutaj zmienną zależną na tej rycinie przedstawiającej efekt interakcji jest ton hedonistyczny, dobrze nam znany, czyli generalnie można byłoby powiedzieć doświadczenie przyjemności. Tutaj w tym badaniu pytaliśmy o uogólnione doświadczenie tonu hedonistycznego na przestrzeni chyba ostatniego tygodnia. I co się okazuje? Na osi X mamy tutaj wymiar orientacji teraźniejszo-hedonistycznej. No, osoby teraźniejszo-hedonistyczne to są osoby, którym chyba najbardziej zależy na doświadczaniu tonu hedonistycznego, przynajmniej tak wynika z definicji tegoż wymiaru perspektyw czasowych. No i wyższe nasilenie takiego dążenia teoretycznie mogłoby się przekładać na wyższą częstotliwość doświadczeń przyjemności, ale okazuje się, że tak wcale nie jest. I jeżeli osobie teraźniejszo-hedonistycznej nie towarzyszy również umiejętność do koncentracji czy skłonność do koncentracji na przyszłości, taką osobę, która jest
teraźniejsza, a nie przyszłościowa jednocześnie, czyli jakby nie uzupełnia tego horyzontu horyzontem przyszłościowym, taką osobę obrazuje tutaj ta linia szara przerywana, to hedonizm jej, takich osób jakby nieprzyszłościowych, nie przekłada się zupełnie na wyższy poziom tonu hedonistycznego. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z osobą, która jest teraźniejszo hedonistyczna, ale jednocześnie rozwinęła perspektywę przyszłościową, czyli na przykład idąc na imprezę, pije tyle alkoholu, żeby następnego dnia nie czuć się dramatycznie, to u takich osób rzeczywiście te dążenia hedonistyczne prowadzą do nasilenia czy wzrostu, czy wyższego poziomu tonu hedonistycznego. W innym badaniu, które przeprowadziliśmy, które pokazuje zupełnie inny obszar, aspekt samoregulacji emocji, pokazaliśmy, że osoby, które mają niższy poziom odchylenia od zrównoważonej perspektywy czasowej, czyli generalnie to jest kwestia pomiaru, ja już nie będę teraz wchodził w niuanse związane z pomiarem zrównoważenia perspektyw czasowych, ale osoby, które mają bardziej, tu można by powiedzieć, niezrównoważoną perspektywę czasową, osiągają gorsze wyniki w testach IQ. Ale to nie jest tak, że one są mniej inteligentne jako takie. Okazuje się, że w pełni ten efekt, który uzyskaliśmy tutaj, który jest widoczny na tej osi głównej, ten efekt C w nawiasie, on nie był silny, ale był istotny, może nawet tłumaczyć poprzez 3 czynniki takie okołoafektywne, jak takie, czyli zaangażowanie w zadanie, to jest komponent motywacyjny, i 2 takie komponenty związane z negatywnymi emocjami, czyli dystres i martwienie się. Wszystkie te czynniki mediowały tutaj pomiędzy odchyleniem a wykonaniem testu, no i ten efekt całkowicie był zjadany przez te czynniki emocjonalne, czyli generalnie wskazywałoby to na to, że optymalny profil perspektyw czasowych, czyli optymalna umiejętność przełączania się pomiędzy perspektywami czasowymi prowadziłaby do dużo bardziej korzystnego z punktu widzenia poziomu wykonania poznawczego testu inteligencji, profilu reakcji emocjonalnych przed wykonaniem zadania i w jego trakcie. Tak? I w tym sensie zrównoważona perspektywa mogłaby optymalizować stan emocjonalno-motywacyjny. W innym artykule, który opublikowałem samodzielnie, chyba mój jedyny artykuł, ja zawsze w zespole, a to nie jest jedyny chyba, który opublikowałem w życiu sam, pokazałem, że introwersja i neurotyczność, o tym oczywiście wszyscy doskonale wiemy, wiążą się z niższym poziomem poczucia szczęścia. Ale okazuje się, że efekty neurotyczności i introwersji są dużo słabsze w przypadku osób, tutaj zobrazowanych linią kropkowaną, czyli tą najdrobniej przerywaną, które cechują się wysokim poziomem zrównoważenia temporalnego. Czyli mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której w pewnym sensie zrównoważona perspektywa czasowa jest takim buforem przeciwko negatywnym konsekwencjom emocjonalnym neurotyczności i introwersji. Tak? W przypadku ekstrawertyków i niskoneurotycznych osób ta rola balansu nie jest tak znacząca, bo oni już defaultowo, można byłoby powiedzieć, mają wyższy poziom poczucia szczęścia, dobrostanu. No i co z tego wynika dla tej teorii? Przypomnę jeszcze raz ten model, którym wskazuje na tą dynamikę sprzężenia pomiędzy perspektywą czasową rozumianą jako cechą i stanem. Otóż wygląda na to, i to jest taki postulat, który wysunęliśmy z Joasią Witowską w naszym modelu temporalnego metapoznania, który jest takim krokiem pośrednim pomiędzy teorią perspektyw czasowych, a tym, do czego dzisiaj dążę, do tą konkluzją, do której dzisiaj dążę w postaci teorii zarysu, teorii temporalnej samoregulacji. Wydaje się, że ludzie są zdolni do tego, żeby świadomie, nie tylko w oparciu o pewne dyspozycje czy tendencje osobowościowe, wybierać określone horyzonty czasowe, tylko świadomie decydować, na czym się chcemy koncentrować i w ten sposób dokonywać takiej poznawczej samoregulacji na poziomie koncentracji na horyzontach czasowych, w konsekwencji prowadząc do co może w konsekwencji prowadzić do bardziej efektywnej samoregulacji, na przykład w kontekście emocji. My wykorzystaliśmy koncepcje metapoznawcze już istniejące, tak? Tutaj mamy klasyczne koncepcje metapoznania, chociażby Flavella, czy Cantwella, czy Wellsa i Matthewsa. Odnosiliśmy się do nich przy rozwijaniu tejże koncepcji, natomiast my tutaj jakby odnieśliśmy to metapoznanie konkretnie do perspektyw czasowych, tak jakby mając wiedzę o tym, że jeżeli chodzi o ten proces przełączania się między
perspektywami czasowymi. Tutaj kluczowe mogą być takie ważne, takie mechanizmy związane z pamięcią roboczą, jak przełączanie, hamowanie, aktualizowanie aktywnego horyzontu czasowego. I to wszystko musi się dziać samoświadomie. My stworzyliśmy i zaproponowaliśmy narzędzie, kwestionariusz, który ma za zadanie właśnie mierzyć te skłonności czy zdolności już samoregulacyjne, nie mierzyć perspektyw czasowych, tylko mierzyć te metapoznawcze, temporalne zdolności do właśnie przełączania się między perspektywami czasowymi, do kontrolowania tych temporalnych procesów poznawczych, które leżą u podstaw właśnie zrównoważonej perspektywy czasowej. I my w drodze analiz czynnikowych wygenerowaliśmy tutaj w oparciu o te teorie metapoznawcze, teorie perspektyw czasowych mnóstwo pozycji kwestionariuszowych, które potem odpowiednio poddaliśmy analizom eksploracyjnym, przycięliśmy je i zidentyfikowaliśmy takie 3 podstawowe wymiary metapoznawcze temporalne, które określić można mianem. One mają skomplikowane nazwy. Pierwsza z nich to metapoznawcza kontrola temporalna, drugi to instrumentalna ciągłość intertemporalna. Generalnie tutaj chodzi o intertemporalna, ponieważ chodzi o ciągłość w sensie łączenie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, a instrumentalna dlatego, że pozycje, które weszły w ramy tego czynnika, one odnoszą się przede wszystkim do celów, które osiągamy. Czyli ja na przykład korzystam z wiedzy wyciągniętej w przeszłości, aby podejmować mądrzejsze decyzje czy trafniejsze decyzje w przyszłości. Tak? To są na przykład tego typu pozycje i uzyskaliśmy też taki wymiar, którego się nie do końca spodziewaliśmy, ale który ewidentnie wyłonił się w drodze analizy czynnikowej, który wiąże się z poznawczą rekonstrukcją przeszłości, czyli takim otwartością na to, że ja mogę zupełnie inaczej zacząć patrzeć na wydarzenia z przeszłości, na przykład w świetle jakichś bieżących, pod wpływem zmian w jakichś doświadczeniach moich własnych albo pod wpływem jakichś wydarzeń, które sprawią, że nagle to, co na przykład wydawało mi się jakimś brzemieniem, które gdzieś tam, czy jakimś trudnym doświadczeniem, nagle staje się dla mnie pewnym zasobem. Okazuje się, że wszystkie te 3 wymiary rzeczywiście wiążą się ze zrównoważoną perspektywą czasową. No w takim pierwszym badaniu, które przeprowadziliśmy, które opublikowaliśmy w naszym pierwszym tekście o temporalnym metapoznaniu, wykazaliśmy, że każdy z nich w unikalny sposób przewiduje część zmienności zrównoważenia perspektyw czasowych, no i to zrównoważenie przekłada się potem na satysfakcję z życia. Właściwie wszystkie te 3 wymiary metapoznania temporalnego, one mają bardzo ewidentne, pozytywne skutki, takie well-beingowo-afektywne, wiążą się też z cechą bardzo silnie, aż ekstremalnie silnie z wynikiem ogólnym w takim kwestionariuszu, próbuję właśnie przypomnieć sobie, jakie jest rozwinięcie, to jest Brief Wisdom Screening Scale chyba, to jest taka próba uchwycenia wszystkich najbardziej adaptacyjnych i pozycji z różnych kwestii, taki metakwestionariusz, w którym jakby autorzy podjęli się próby zidentyfikowania takiego metaczynnika mądrości i faktycznie wygląda na to, że to metapoznanie temporalne w bardzo wyraźny sposób, aż za bardzo momentami się wydaje, no bo korelacja na poziomie 0,73 wręcz by mogła wskazywać, że to jest coś prawie tożsamego, przewiduje nasilenie tej cechy mądrości. I w oparciu o te badania nad temporalnym metapoznaniem i w połączeniu z wcześniejszymi wynikami dotyczącymi perspektyw czasowych, my doszliśmy do takiego wniosku, że generalnie właśnie perspektywa czasowa jest bardzo istotnym mechanizmem samoregulacji emocji, tak, temporalnej regulacji emocji. Głównym tutaj czynnikiem, który działa, jest tak naprawdę ta zdolność do wychodzenia poza reaktywne źródła emocji, takie sytuacyjne, obecne w danej chwili. I tutaj warto przywołać to rozróżnienie, które jeszcze profesor Jarymowicz stworzyła, tak, rozwijane potem przez Kamila Indira, na emocje o genezie automatycznej i refleksyjnej. Tutaj chodziłoby o te emocje refleksyjne, tak? Te emocje automatyczne to są emocje takie teraźniejsze, prezentystyczne, wynikające właśnie, charakterystyczne dla koncentracji na perspektywie teraźniejszo-fatalistycznej, teraźniejszo-hedonistycznej. Natomiast wszystkie te adaptacyjne perspektywy czasowe, przeszłość pozytywna, teraźniejszość eudaemonistyczna, przyszłość pozytywna, one jakby nam poszerzają
ten horyzont sytuacyjny, poszerzają nam pole psychologiczne i w efekcie umożliwiają bardzo złożone takie adaptacyjne strategie samoregulacji, takie jak chociażby ten cognitive reappraisal, tak, ta powtórna ocena poznawcza sytuacji, którą opisuje jako taką najważniejszą adaptacyjną strategię James Gross. I dzięki zdolnościom tym temporalnym metapoznawczym my możemy się przełączać pomiędzy perspektywami czasowymi, zmieniając bieżący stan afektywny, jakby modyfikując czy wzmacniając pożądane motywacje, a redukując te motywacje niepożądane. I na sam koniec kilka przykładów z zastosowań tejże naszej teorii w kontekście psychologii sportu. Ja oprócz rozwijania teoretycznego modelu samoregulacji teraz w głównej mierze prowadzę badania nad perspektywami czasowymi w sporcie. Stworzyliśmy już kilka lat temu, jeszcze zanim dostałem aktualnie realizowany przeze mnie grant Opus dotyczący perspektyw czasowych w sporcie. Rozwinęliśmy taki model, gdzie wskazaliśmy na to, że perspektywy czasowe mogą mieć kluczowe znaczenie dla funkcjonowania sportowców, również w kontekście poziomu wykonania, ale też jakości życia, funkcjonowania emocjonalnego, przeciwdziałania wypaleniu sportowemu, poprzez 3 czynniki. Po pierwsze, poprzez budowanie motywacji, tu przede wszystkim perspektywa przyszłościowa, poprzez regulację stresu i tutaj znaczenie stresu przede wszystkim podczas wykonania, tak, to najbardziej chyba będzie się silnie przejawiało i tak wstępnie wynika z naszych analiz empirycznych, takich badań pilotażowych, które mamy w takich dyscyplinach jak łucznictwo czy strzelectwo, które wymagają bardzo wysokiego poziomu wykonania, w których stres jest najbardziej dezorganizujący. No i perspektywy czasowe zgodnie z naszymi przewidywaniami będą wpływały na reakcję emocjonalną na uzyskany wynik, czyli osoby o określonych profilach temporalnych będą bardziej skłonne jakby zostawiać wynik za sobą i dalej koncentrować się na przyszłościowych zadaniach i kolejnych zawodach. Osoby przeszłościowe pozytywne na przykład będą jakby wbudowywać pozytywne wyniki sportowe jakby w taki profil, jakby traktować je jako własny zasób, do którego będą wracać i który będzie na przykład w sytuacjach trudnych, w sytuacjach zmęczenia czy w sytuacjach wyzwania może być wykorzystywany jako taki zasób samoregulacyjny, tak? To przypomnienie sobie, że ja potrafię, że ja już wiele razy sobie dobrze poradziłem, tak? Z kolei osoby o skłonnościach przeszłościowo negatywnych mogą koncentrować się przede wszystkim i jakby wracać do porażek, tak? Czy reagować bardzo silnie przede wszystkim na porażkę i ona może u nich trwać zdecydowanie dłużej i w związku z tym wpływać też na przykład obniżenie motywacji przed kolejnymi zawodami. I nasze badania, które przeprowadziliśmy, wskazują, że rzeczywiście perspektywy czasowe przekładają się na uzyskiwane przez sportowców wyniki. W badaniach, które przeprowadziliśmy podczas jednego z biegów niepodległości, wykazaliśmy, że no 1 punkt zmiana na skali naszego kwestionariusza perspektyw czasowych w sporcie, bo to jest też nowe narzędzie, które umożliwia pomiar właśnie perspektyw czasowych w kontekście rywalizacji sportowej. 1 wynik na tejże skali, a skala ma tych punktów 5, to jest Likert i ma 8 pozycji, czyli 40, różnicuje od 8 do 40. 1 punkt się przekłada na 20 sekund lepszy, wynik o 20 sekund lepszy w biegu na 10 km ulicznym. W półmaratonie to jest zysk o przeszło minutę. Oczywiście tutaj to jest bardzo złożony mechanizm wpływu. To nie jest tak, że wystarczy, że się skupię na przeszłości i nagle zacznę szybciej biec w konkretnej sytuacji rywalizacji sportowej czy w konkretnej sytuacji biegu, ale ewidentnie ten wpływ czy ten związek jest bardzo, bardzo wyraźny i bardzo istotny. W jednym z badań zadaliśmy pytanie o to, co tak naprawdę tutaj działa, tak, jakie czynniki tu pośredniczą i tutaj akurat było badanie na biegu półmaratońskim, ale wykazaliśmy, że tutaj co najmniej 3 takie komponenty mediacyjne mogą mieć znaczenie. Pierwszym z nich jest BMI. Osoby przyszłościowo pozytywne są szczuplejsze, w sensie mają niższą masę i jak wiadomo z wielu badań dotyczących może już nie tyle psychologii, co medycyny sportu, lżejsi biegają szybciej, ale to się wiąże też z przestrzeganiem diety, właśnie z antycypowaniem tego, jakie będą konsekwencje tego, że jem niezdrowo albo zbyt dużo. Poza tym przyszłościowo pozytywni oceniali swoje przygotowanie do biegu jako lepsze i oprócz tego
cechował ich wyższy wigor. Wigor to jest jeden z wymiarów Sport Engagement Scale, którą zaadoptowaliśmy do polskich warunków. To jest skala zaangażowania w sporcie i ewidentnie ten wymiar wigoru, takiego poczucia zmotywowania, to jest taki wymiar motywacyjny. Tutaj też grał istotną rolę, odgrywa istotną rolę i wszystkie te 3 czynniki razem wzięte jakby wyjaśniały w pełni ten efekt przyszłości pozytywnej, wpływu na czas w biegu. Inne wymiary perspektywy czasowej też wiązały się z wynikami uzyskiwanymi w biegu, czy w innych dyscyplinach sportowych, ale te ich wyniki były już dużo bardziej specyficzne. Taką uniwersalnie adaptacyjną charakterystyką jest ewidentnie przyszłość pozytywna. Absolutnie perspektywa czasowa nie ogranicza się do obszaru sportu. Tutaj przykład z innego naszego artykułu z badań w kontekście psychologii organizacji, gdzie pokazaliśmy wpływ zrównoważonej perspektywy na satysfakcję z pracy, czy tak zwane zachowania obywatelskie i kontrproduktywne. Natomiast na sam koniec chciałbym zamknąć takim pytaniem i próbą odpowiedzi na to, co w obecnej sytuacji, tak, bo tak jak Wojtek napisał, że obecna sytuacja wcale nie sprzyja takiemu koncentracji na nauce, bo inne rzeczy wydają się w tym momencie bardzo absorbujące i ważne. I wydaje mi się, że tutaj, kiedy myślimy o tym, co wiedza, czy myślenie w ogóle takie w kontekście psychologii temporalnej, teorii perspektyw czasowych może nam tutaj przynieść, no to po pierwsze to, że perspektywa czasowa pozwala nam na wyciąganie wniosków z tego, co się dzieje, co się wydarzyło, to jakby możemy do tego wracać dzięki myśleniu przeszłościowemu i przekładać to dzięki właśnie zdolnościom temporalno-metapoznawczym na świadome konstruowanie przyszłości. Po drugie, mamy możliwość dzięki myśleniu, tym umiejętnościom myślenia przyszłościowego, brania pod uwagę konsekwencji własnych działań. To myślenie nie dotyczy tylko naszej własnej przyszłości, ale również konsekwencji naszego działania dla przyszłych pokoleń. I tutaj polscy badacze z Uniwersytetu Szczecińskiego wprowadzili takie rozróżnienie, ja tego wątku w ogóle nie poruszałem, ale w teorii perspektyw czasowych pojawia się też taki koncept jak perspektywa przyszłościowa transcendentalna, który dotyczy wizji życia po śmierci. Oni rozróżnili na perspektywę transcendentalną i transcendentną. Perspektywa transcendentna to jest to, co wykracza poza granice naszej śmierci, ale co zostaje, że tak powiem, w świecie doczesnym, czyli to, co po nas pozostanie dla przyszłych pokoleń. Tutaj wchodzą w to wszelkie działania takie około ekologiczne, około dbania o przyszłość, nie wiem, kraju, przyszłość natury, przyszłość świata jako takiego. I to też jest możliwe dzięki odpowiednio daleko rozwiniętej perspektywie czasowej. No i na sam koniec tak naprawdę warto tu podkreślić jeszcze jedną rzecz, że to dzięki perspektywie czasowej dzięki tej możliwości wyjścia poza tu i teraz, my możemy mieć nadzieję. Nadzieję, która jest taką siłą sprawczą dla dobra i dla piękna. Tak, ten już wspominany Augustyn przez nas, który gdzieś jako jeden z pierwszych filozofów w tak pogłębiony sposób przyglądał się zjawisku czasu. On mówił, że nadzieja ma 2 pięknych dzieci, oburzenie i odwagę. I wydaje mi się, że to oburzenie i odwagę w niesamowity sposób widać teraz w tym, co się dzieje na Ukrainie, w sensie w postawie w tak niesamowicie heroicznej i pełnej właśnie odwagi i takiego pięknego oburzenia postawie narodu ukraińskiego. Poniekąd też jest to jakoś skutek czy przejaw myślenia przyszłościowego, tak, myślenia, w którym gdzieś ta nadzieja jest obecna, nawet jeżeli wszystko, co widzimy wokół siebie, to są zgliszcza czy jakieś wyschnięta i spalona ziemia, to nadzieja na to, że może być w przyszłości inaczej, nadal jest obecna. I to tyle ode mnie. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz może otworzę dyskusję. Maćku, poproszę, żebyś może włączył kamerę i wyłączył prezentację, to będzie nam łatwiej zadawać pytania. Ja zanim oddam głos, bo myślę, że tutaj będzie sporo pytań, to mam do Ciebie tak naprawdę jedno pytanie, a drugą taką uwagę. Może zacznę od tego pytania. Pytanie jest związane z kwestiami takimi
dotyczącymi pewnej wartości dodanej, którą niesie za sobą budowana przez Ciebie teoria, czy w ogóle wykorzystywanie myślenia o perspektywach czasowych jako o pewnych mechanizmach regulacji. Czy jakbyś mógł powiedzieć, tak, no bo jakby sam wskazałeś na to, że te perspektywy czasowe no bazują jednak na takich znanych już w psychologii koncepcjach jak metapoznanie, prawda, odwołujesz się tutaj do procesów uwagowych, prawda, do jakichś mechanizmów regulacyjnych. Co nowego, znaczy jaka jest wartość dodana mówienia o tym właśnie w takich kategoriach perspektyw czasowych? Czy mógłbyś to jakoś przybliżyć nam? To znaczy tak, na pewno to jest taki, wydaje mi się, że w dobie takiej psychologii, która dąży do bardzo dużej segmentyzacji, w sensie takiego pokawałkowania i zajmowania się bardzo małymi aspektami wiedzy psychologicznej, takimi bardzo specyficznymi czy drobnymi, szczegółowymi procesami, to te ramy takie temporalno-poznawcze, w sensie ramy teorii perspektyw czasowych, czy szerzej, tak naprawdę to nie chodzi o teorię perspektyw czasowych, która jest tylko jakąś taką próbą operacjonalizacji, tak, pozwalają na bardzo taką fajną i wartościową, wydaje mi się, syntezę, w sensie na pokazanie pewnych takich, dokonanie pewnych uogólnień i dotarcie też do, moim zdaniem, takich procesów bazowych, w sensie, bo tak naprawdę, kiedy ja się odwołuję tutaj do Grossa, czy tak chociażby, czy do teorii metapoznania, może w mniejszym stopniu, ale chociażby weźmy pod uwagę koncepcję Grossa, tak, i ten model grossowski, tak naprawdę schodzimy tu jakby na poziom takiego mechanizmu podstawowego, leżącego u podstaw tejże samoregulacji, tak, czyli identyfikujemy jakby tak naprawdę takim, no nie wiem czy mediator, tak, ale taki ten prawdziwy mediator, w sensie taki mechanizm, który gdzieś pozwala nam na robienie tego, co tutaj Gross opisuje w postaci, nie wiem, właśnie dokonywania powtórnej oceny poznawczej. Mało tego, wydaje mi się, że... Przepraszam, że wejdę Ci w słowo, czyli ja rozumiem, że Ty uznajesz mówienie o perspektywach czasowych jako o takich pierwotnych mechanizmach, tak? To znaczy to, tak? Czy Ty tak to traktujesz, tak? Tak. Też mi się wydaje, że tutaj dodaje bardzo, znaczy jeżeli pokazujemy związki takie też przyczynowe, tak, pomiędzy mechanizmami regulacji emocji, czy mechanizmami właśnie jakiejś szerzej pojętej nawet samoregulacji, to my możemy dokonywać różnego rodzaju, to jest jeszcze przed nami, to próbujemy trochę robić teraz w odniesieniu do psychologii sportu, ale właśnie też w kontekście emocji doświadczanych w sporcie, ale my możemy jakby projektować interwencje, tak, czyli dokonywać pewnej manipulacji takiej dobrze rozumianej w sensie, tak, czyli w sensie dokonywać pewnych interwencji związanych z na przykład trenowaniem myślenia szerszego, przyszłościowego, zrównoważonego temporalnie w kontekście budowania właśnie jako strategii na budowanie, czyli to jest jakby też takie narzędzie, które może być wykorzystywane w praktyce psychologicznej, szeroko pojętej. No właśnie próbujemy zobaczyć, czy rzeczywiście w sporcie to działa, w sensie, czy na przykład zastosowanie takiej strategii poznawczej w momencie na przykład kryzysu podczas maratonu. Mamy takie badanie w Grancie, zobaczymy, co tam wyjdzie w nim. Jeszcze nie zebraliśmy jeszcze tych danych. Czy ono pozwoli na przykład skuteczniej przezwyciężać kryzys, tak? Na przykład poprzez wychodzenie poznawcze poza dany moment, kiedy to na przykład poczucie zmęczenia czy dyskomfortu związanego z bardzo dużym obciążeniem fizycznym jest takie wyraźne. I te przestrzenie, jakby zidentyfikowanie tych mechanizmów takich dość bazowych i jednocześnie istotnych, samoregulacyjnych może być punktem wyjścia do szeroko pojętej zmiany, tak? Czy to w drodze, nie wiem, jakbyś interwencji terapeutycznych, czy w drodze interwencji takich psychoedukacyjnych tak naprawdę, czy wychowawczych, bo moim zdaniem też jako praktyk wychowania gdzieś tam bardzo mocno widzę, że to jednym z największych chyba wyzwań dla rodzica jest nauczenie dziecka wychodzenia poza ten moment obecny, w sensie poza tu i teraz, po jakby to odroczonej gratyfikacji, tak, to już mieliśmy w koncepcji Michela, tak, i tych wszystkich badań nad piankami, ale to
myślenie przyszłościowe, jakby łączenie różnych horyzontów czasowych, to jest taka umiejętność no, wcale niełatwa, a jednocześnie wygląda na to, że no, bardzo kluczowa i taka istotna dla zbudowania świadomości, samoświadomości, dobrostanu psychicznego, ale też pewnej odpowiedzialności za własne zachowania i takiego umiejętności do planowego i celowego działania, tak? Coś mi przerwało. Aha, to chyba po mojej stronie tym razem. Coś mi się zawiesiłeś, Wojtku. Tak, no, ale okej, jakby dziękuję za to wyjaśnienie. Nie wiem, czy mnie słychać teraz? Słychać, teraz się słychać. Chociaż obrazek mi się zawiesiłeś, ale Okay. słychać. Znaczy, wydaje mi się, że to, co mówisz, no jest jakby spójne, natomiast ja tu widzę pewne słabości, tak? To znaczy, myślę, że trzeba by mieć po prostu dowody na to, że to jest pewnego rodzaju pierwotny mechanizm i pytanie, na ile takie dowody posiadacie, i to jest jakby wiąże się z tą moją drugą uwagą dotyczącą właściwie tego, że trzeba by przejść na poziom eksperymentalny, na poziom manipulowania perspektywą czasową w takim sensie eksperymentalnym i no pytanie, czy wy to robicie, tak? Czy są takie plany? Tak. No właśnie w tym kontekście sportowym teraz mamy takie badanie w kontekście chociażby tych biegów maratońskich. Z takich prostych eksperymentów, które tutaj u nas na wydziale były robione nie przeze mnie, Kasia Sekścińska robiła takie eksperymenty przy takim primingu decyzji finansowych, też właśnie w oparciu o prymowanie teraźniejszości hedonistycznej i przyszłościowego myślenia. I jeżeli chodzi o takie efekty, to tam ewidentnie to wychodziło. W sensie tam ja byłem zaskoczony, bo ona jakieś proste te prymy robiła, w sensie oni przepisywali chyba takie stwierdzenia w ogóle przyszłościowe i teraźniejszościowe i potem mieli za zadanie jakby alokować środki finansowe, tak? I to wychodziło w sensie, tak? To się jakby wygląda na to, że to działa, w sensie wpływa na takie, to akurat jest specyficzny rodzaj decyzji, tak? Które oni podejmowali, tam decyzje finansowe, ale działa, w sensie eksperymentalnie też działa. Okej, no teraz w takim razie pytania od publiczności. Zapraszam bardzo Państwa do zadawania pytań naszemu prelegentowi. Nie ma? No cóż, no to jeżeli nie ma pytań, o, Paweł Holas się zgłasza, to bardzo proszę, Paweł. Tak, postanowiłem się zgłosić. Świetny wykład, dziękuję Ci, Maćku. Wspomniałeś o uważności swojego czasu, tam próbowaliśmy zrobić wspólnie projekt dzięki magistrance, żeby zbadać, jak uważność działa na perspektywę czasową. Wydaje się, że mocno. Ja tylko tak ad vocem, wiesz, ciekawa sprawa jest, ale rdzenne słowo mindfulness, sati w Pali, wcale nie oznacza teraźniejszości. To jest coś takiego jak recollection, znaczy jakby odpamiętywanie w tym momencie tego, co się jakoś zadziało. To jest z jednej strony. I z drugiej strony mamy założenie, które brzmi tak, że jak się zaopiekuje bieżącym momentem, to on się zaopiekuje kolejnym. W związku z czym tak naprawdę można sobie wyobrazić, że człowiek uważny w jakimś sensie rozpatruje przyszłość, bo jego działanie jest osadzone w pewnym rozpoznaniu tego, co miało miejsce i co jakoś będzie. To oczywiście jest bardzo, tak brzmi, może tutaj rozumiem słabość, jak w ten sposób o tym mówię, ale przynajmniej w takim sensie, że dzięki uważności można, wydaje się, bo mamy trochę takich badań, ja też mam takie, niwelować pewne tendencyjności, różne jakieś self-serving biases i inne, w związku z czym jakby zaopiekowanie się tym, co będzie za chwilę jest w jakimś sensie, czy rozpoznanie pełniejsze. No wreszcie mamy też dowody, też mam takie, że uważność jako taka zwiększa appraisal, to znaczy, że reappraisal, znaczy, że człowiek uważny to jest bardziej ktoś taki, kto jest zdolny zobaczyć inny rodzaj wyjaśnienia, taki, który jest bardziej konstruktywny, czy taki, można powiedzieć, związany z dobrostanem. Że w ogóle to jest bardzo ciekawe, żeby te rzeczy rzeczywiście jakoś zestawić dalej i taki regularny trening wpływa na to.
No to tak, komentarz, pytanie, nie wiem właściwie co to jest, ale chciałem się tym Tutaj w tym kontekście tych naszych metapoznawczych, my tam co prawda badaliśmy uważność kwestionariuszowo, nawet lepszymi rzeczami niż MAS, troszkę bardziej tam rozbudowaliśmy to też na próbie niemieckiej, zrobiliśmy adaptację i tam akurat ten wątek mindfulness Asia Witowska bardziej uwypukliła. Natomiast tam ewidentnie no też jakby te związki są bardzo, bardzo wyraźne. W sensie rzeczywiście uważność wygląda na to, że to jest tak to jest zmienna, która jakby jest nierozłączna z tym metapoznaniem takim czasowym, czyli tak jakby to współistnienie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości trochę w umyśle, które jest esencją metapoznania temporalnego, jakby jest tutaj jakby uważnościowe, ono ma taki charakter, tak? Ono ma taki charakter, także jakby w całej rozciągłości się z Tobą zgadzam i niezmiennie uważam, że tutaj bardzo ciekawą opcją byłoby zrobienie takiego badania właśnie na osobach, które przechodzą MCB czy Bo może klucz jest w tym, czy osoba jest w stanie... czy jakieś inne formy treningów uważności, żeby zobaczyć, czy coś przerwało? Tak, wycięło cię Maciek na chwilę, tak. No mów. Aha, okej. Mów. Coś się zawiesiło, nie wiem. Nie było Nie słychać słychać mnie? ciebie, Maćku, wiesz, przez pewien moment. Nie Aha, bardzo mocno okej. po twojej stronie w tej chwili, więc pytanie, czy po kablu jesteś wpięty, czy po Wi-Fi? No, po Wi-Fi jestem, ale tutaj u mnie to problem z kablem, czekaj, bo ja nie mam takiego wyjścia. To w razie czego, gdyby taka potrzeba była, to podrzucimy ci przejściówkę na następne tego typu Ja myślę, eventy. że teraz to już jest jakby Po fakcie. po całym fakcie, tak, bo mi się wydaje, że już powoli powinniśmy jednak kończyć, tak. Nie wiem, czy Maćku chciałbyś coś jeszcze dodać do odpowiedzi na uwagę Pawła, czy... Ja nie wiem, co było słychać, bo ja zacząłem troszkę komentować i tu wypowiedź Pawła i nie wiem, co było słychać. No, w sensie mówiłem o tym, o właśnie bardzo dużej istotności tego, znaczy, że przepraszam, że jakby uważność jest moim zdaniem kluczowym takim komponentem w ogóle metapoznania temporalnego, tak? I tej temporalnej regulacji, to właśnie się dzieje poprzez takie około uważnościowe mechanizmy, tak? W pełni się z tym zgadzam. W środowisku wokół uważności jest pewna dyskusja, czy można uważnie również myśleć o przyszłości albo przeszłości. Generalnie założenie jest, to są zdania podzielone, ale może tu jest taki związek, że jak jesteś w stanie uważnie, czyli świadomie wybrać perspektywę temporalną, to jest jakiś taki uważny wybór, który może się przekładać na te beneficjencje, czyli ta zdolność wnoszenia świadomości, znaczny model metaświadomości, mam nadzieję też, który żeśmy rozwinęli kiedyś w uważności, no to jest ten moment, w którym być może tą decyzję można też zrobić i może to jest założenie. Tak, zdecydowanie tak. Myślę, że zdecydowanie się zgadzam z Tobą tutaj. Ja jeszcze takie dorzucę pytania a propos tej waszej rozmowy. Czy uważność, bo to, że przełączanie się w zakresie perspektyw czasowych, takie świadome, no to jest związane z refleksyjnością, a czy uważność można by też w takiej perspektywie rozumieć, jako pewien, no nie wiem, przejaw refleksyjności, zdolności do refleksyjności? Jeżeli mogę powiedzieć, Ellen Langer, która ma bardziej takie z psychologii społecznej ujęcie uważności, które abstrahuje od tego klinicznego, takiego bardziej, no to dokładnie w tym kontekście zostało to rozumiane jako pewna zdolność do refleksyjności wzbudzane przez nowe, zaskakujące aspekty tego doświadczenia, które człowiek samoczynnie zwraca uwagę, to jest element uważności i wzbudza pewną refleksyjność. Albo jakąś bardziej szczegółowość, czy taką drobiazgowość w percepcji, tak? Coś takiego, ale taką intencjonalną, prawda? Tak. Dlatego mi się to skojarzyło. Także można też tak to konceptualizować. Tak? No dobrze, to myślę, że tą klamrą zakończmy dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję naszemu prelegentowi, panu profesorowi
Stolarskiemu. Państwu też bardzo dziękuję za udział w dyskusji i w tym wydarzeniu. No i zapraszam za 2 tygodnie i myślę, że to będzie dobre przejście, bo pan profesor Holas włączył się do dyskusji, a będzie kolejnym naszym prezenterem właśnie 22 marca. Już dzisiaj Państwa zapraszam. A jeszcze temat można jakoś, albo chociaż roboczy? To się uważności pewnie i o mindful. Ja Ale dziękuję, że mi przypomniałeś, bo nie Paweł jest, pamiętam, ale podejrzewam, tak. Tak, to przypominam, tak, to przypominam, to już za 2 tygodnie. Bardzo, to fajnie, że mi przypomniałeś. No, dziękuję bardzo, do zobaczenia wszystkim. Dzięki. Dzięki, na razie. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.